To jest najnowszy iPhone 16 Pro Max, a to Samsung Galaxy S24 Ultra, ale w dzisiejszym zestawieniu mamy jeszcze trzeciego gościa, Pixel 9 Pro XL. W końcu mamy jakiś trzeci telefon, który może stanąć w szranki z tymi dwoma modelami. Przekonamy się, który z nich robi najlepsze zdjęcia, przynajmniej takie mam nadzieję, a pomoże nam w tym Aleksandra, więc oglądajcie. Wszystkie trzy modele to zdecydowanie najlepsze fotograficzne potworki dostępne na rynku, przynajmniej wśród smartfonów. Jeżeli nie widzieliście naszego porównania Galaxy S24 Ultra z poprzednim iPhone'em, to tam Was odsyłam, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat aparatu w tym telefonie. Dzisiaj skupimy się na nowościach w iPhone'ie 16 Pro Max. Wszystkie te telefony zostały stworzone jako urządzenia do fotografii i generalnie wszystkie mają bardzo podobny zestaw aparatów, ale jednak są tutaj pewne drobne różnice. Najnowszy iPhone 16 Pro Max ma aparat główny o rozdzielczości 48 megapikseli, czyli jest to dokładnie ten sam aparat, który znamy już od dwóch generacji. Natomiast w Samsungu mamy aparat o rozdzielczości 200 megapikseli, aparat główny z kolei Pixel 9 Pro XL ma rozdzielczość 50 megapikseli. I z góry Wam mówię, że te rozdzielczości generalnie za dużego znaczenia w kontekście robienia zdjęć nie mają. Chociaż to nie do końca prawda, ponieważ te rozdzielczości mają znaczenie, jeśli chodzi o zapisywanie tych zdjęć i ich przetwarzanie. Dzięki temu, że iPhone wyposażony jest w matrycę 48, ostatecznie zdjęcia mogą być zapisywane albo w rozdzielczości 12 megapikseli, albo w rozdzielczości 24 megapikseli. I między tymi dwoma formatami jest zdecydowanie widoczna różnica. Oczywiście nie w każdych warunkach, a w tym momencie odleciały gołębie, więc jest cudownie i filmowo. Z kolei Samsung ma jeden pewien problem. O ile marketingowo 200 megapikseli wygląda naprawdę świetnie, o tyle jeśli chodzi już o zapisywanie plików zdjęć ostatecznych wykonanych na telefonie, to nie jest już tak kolorowo, bo jest możliwość tylko i wyłącznie zapisać takie normalne, przeciętne zdjęcie jedynie w rozdzielczości 12 megapikseli. Nie ma tego trybu 24 megapikseli. Można za to wykonać zdjęcie w 50 lub nawet w 200 megapikselach, ale to rozwiązanie działa tylko dobrze w bardzo konkretnych warunkach. W Pixelu jest dokładnie ten sam problem, albo 12 megapikseli, albo 50. Ale miałem mówić o nowościach w aparacie w nowym iPhone'ie, więc już do nich przechodzę. Pierwsza, ta najbardziej rozdmuchiwana, to tak zwany Capture Button. A w zasadzie tak miał się nazywać według przecieków bibliotek, a tak naprawdę nazywa się Camera Controls. Nie wiem, jaka jest polska nazwa, montażysta tutaj doda. Generalnie jest to zupełnie nic nowego, to jest przycisk migawki aparatu połączony z możliwością robienia na nim różnych gestów, czyli na przykład przybliżania wideo czy zdjęć. Jednakże rozwiązanie to znane jest już na rynku telefonów od 20 czy prawie 20 lat, w związku z czym nie ma co na ten temat się rozwodzić. Większość osób raczej nie będzie z tego korzystać, a przynajmniej nie bardzo aktywnie, bo umiejscowienie tego przycisku nie jest zbyt mocno ergonomiczne, ale być może jest to krok w stronę tego, że Apple chce zlikwidować wszystkie przyciski z obudowy, ale to temat na inne rozważania. Z innych nowości na pewno pojawił się nowy aparat ultra szeroki. Ma teraz rozdzielczość 48 megapikseli i ma robić bardziej szczegółowe zdjęcia, ale minusem tego rozwiązania jest to, że są one teraz ciemniejsze, więc nie wiadomo, jak ta nowa matryca będzie radzić sobie po zmroku. Jeśli zaś chodzi o główne aparaty i aparat tele, to teraz każdy z modeli Pro, zarówno Pro Max, jak i zwykły mały Pro, ma możliwość optycznego zoomu 5-krotnego. Wcześniej był to zoom 3-krotny. Na ten zoom niektórzy narzekają, niektórzy go chwalą, no bo jednak te 5 razy przybliżony obraz, no jest już on trochę naprawdę mocno przybliżony i trzeba się bardzo od tego obiektu fotografowanego oddalić. Ale to sprawdzimy sobie, jak działa, kiedy już będziemy robić zdjęcia. Aha, tak, jest najnowszy tryb nagrywania, który nie jest trybem slow motion, tylko po prostu można nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i w 120 klatkach. I tutaj Apple zdecydowanie prowadzi w tym wyścigu, bo ani Samsung, ani Google tego w zasadzie nie oferuje. To znaczy, jest to zupełnie normalny tryb. Powtarzam, po prostu możemy sobie ustawić w aparacie, że ma on nagrywać w 120 klatkach w rozdzielczości 4K. Samsung również to potrafi, może nagrywać 4K w 120 klatkach, ale tylko i wyłącznie w trybie slow motion. Działa tam nagrywanie dźwięku, ale ten obraz jest od razu zwolniony, a w iPhone'ie on zwolniony nie jest. Możemy go zwolnić w aplikacji aparatu, czy później na komputerze. No i jest jeszcze jedna nowa rzecz w iPhone'ach. Pamiętacie, kilka lat temu Apple wprowadziło możliwość właśnie takich filtrów, a w zasadzie
wybrania, jak dane zdjęcia mają być robione domyślnie. Tutaj dzięki tym Camera Controls, ale także dzięki po prostu nowej aplikacji aparatu są dostępne jeszcze bardziej zmodyfikowane filtry. Filtry, które pozwalają na ustawienie w dwóch płaszczyznach za pomocą takiego suwaczka po prostu barwy danego zdjęcia i nie tylko wybrania konkretnego filtra, ale także dostosowania jego intensywności, jego barwy właśnie już tutaj przy robieniu zdjęcia, w zasadzie zanim to zdjęcie zostanie zrobione. No i generalnie nie wiem, czym się tutaj podniecać, bo można to wszystko zrobić po zrobieniu zdjęcia, ale Apple twierdzi, że kiedy się wybierze to właśnie z tych ich filtrów, te zdjęcia będą lepszej jakości, lepiej to będzie wyglądać, żeby to zdjęcie już było gotowe do wrzucenia na social media albo gdziekolwiek indziej, zanim to zdjęcie wykonają i żeby potem nie musieli tracić czasu na jego obrabianie, no to wtedy to rozwiązanie może okazać się przydatne. Z tej nowej opcji można także korzystać w postprodukcji, po zrobieniu zdjęcia. W galerii można wybrać więcej stylów niż w aplikacji aparatu w trakcie robienia zdjęcia, więc niekoniecznie trzeba to robić przed robieniem zdjęcia. Co do nagrywania filmów jest jeszcze jedna istotna zmiana. iPhone 16 Pro i Pro Max są teraz wyposażone w aż 4 mikrofony, a to wszystko po to, aby nagrywać dźwięk jeszcze lepiej, najlepiej przynajmniej zdaniem Apple'a wśród wszystkich telefonów. Niemniej jednak dodatkowo wiąże się to ze specjalną opcją w aplikacji galerii. Kiedy sobie edytujemy film, możemy dostosować ten dźwięk już po nagraniu filmu. Czy bardziej ma być słychać to, co dzieje się w tle, czy bardziej ma być słychać postać, która mówi do kamery. No i dodatkowo wiąże się to także z nową aplikacją aparatu, która jest częścią nowego iOS-a 18, ale na ten temat nagrywaliśmy osobny film. Przyszedł czas na pierwszy test. Zajmijmy się najpierw zdjęciami portretowymi, więc zobaczmy, który z tych aparatów wykona najlepiej zdjęcie portretowe z 5-krotnym przybliżeniem. Gotowa? Lecimy! Pixel sam się wypisał z tego pojedynku, bo jak się okazuje, mimo że ten telefon jest wyposażony w teleobiektyw z 5-krotnym przybliżeniem, to w trybie portretowym on po prostu nie przybliża do 5, tylko maksymalnie do 3. Pomimo że oba smartfony wyposażone są teoretycznie w ten sam teleobiektyw z 5-krotnym przybliżeniem, to kiedy przyjrzymy się zdjęciom, okazuje się, że jednak nie wyglądają one tak samo, ponieważ były zrobione z tej samej odległości, a efekty są różne. iPhone przybliża bardziej postać. Samsung ma szerszą scenę. To widać na pierwszy rzut oka. Dodatkowo w iPhone'ie mamy bardzo fajną funkcję w galerii, która pozwala każde zdjęcie portretowe zamienić w nieportretowe, a zdjęcie nieportretowe zamienić w portretowe. Więc de facto tego specjalnego trybu portretowego używać nie trzeba. W Samsungu takiej funkcji po prostu nie ma. No i na pierwszy rzut oka patrząc, jeżeli chodzi o wycinanie włosów, to każdy telefon ma w pewnych momentach z tym problemy, więc na tym raczej bym się nie skupiał. Z kolei jeśli chodzi o jakość, jasność, szczegółowość, no to moim zdaniem akurat w przypadku tego zdjęcia testowego iPhone poradził sobie tutaj lepiej, ale to Wy macie ocenić, który telefon robi lepsze zdjęcia, zarówno w tym przypadku, jak i w każdym kolejnym. Ludzie często kupują oczami, mimo że wygląd smartfona nie ma w ogóle znaczenia na to, jak działa i czy jest dobry, czy jest niedobry. Ale który Ci się najbardziej podoba? Wybierałabym pomiędzy, jeżeli chodzi o wygląd, Samsungiem a iPhone'em. Dlaczego? iPhone mi się podoba Bo jest złoty? Bo uważam, że iPhone ma ładny kolor, ale także podoba mi się design Samsunga i uważam, że jego kanciatość jest w pewnym sensie ładna. A dlaczego Ci się nie podoba Pixel? Bo jest różowy, to jest po pierwsze, a po drugie ta wyspa jest taka strasznie toporna, w mojej opinii. A wyspa nie wygląda jak taki robocik z Gwiezdnych Wojen? Może trochę tak, nadal jest toporna. Toporna? Toporna. Co to znaczy? No taka duża, nieporęczna, no nie podoba mi się po prostu. Według mnie jest niezbyt urodziwa. A Tobie który się najbardziej podoba? Daj znać w komentarzu. Przed nami kolejny test. Tym razem zrobimy zdjęcie z głównego aparatu, głównego obiektywu. Mamy piękną scenerię. Niebo jest zachmurzone, bo de facto to nie jest tak, że im więcej światła, tym lepiej. Światło pomaga zrobić dobre zdjęcie, ale jeżeli jest jego za dużo, albo jeżeli zdjęcie robimy w kontrze do tego światła, to często aparaty sobie z tym nie do końca dobrze radzą, więc sprawdzimy, jak sobie te trzy poradzą. Na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku Pixela odcień skóry Aleksandry różni się od pozostałych modeli, a mianowicie ma więcej różowego pigmentu. Czy to dobrze, czy to źle? To już zależy od Twoich preferencji. Druga rzecz to szczegółowość. Po przybliżeniu widać, że iPhone pod tym względem wygrał, gdyż uchwycił 2 razy więcej informacji dzięki trybowi 24 megapikseli. Natomiast Samsung wyciągnął najwięcej detali z ciemnych miejsc. Jak dla mnie każdy z nich poprawnie zrobił to zdjęcie.
przypadku trybu portretowego z obiektywu selfie ciężko wybrać najlepsze zdjęcie, bo każdy telefon zrobił je w swoim stylu i bez kategorycznych błędów. Aczkolwiek Pixel odstaje jasnością od pozostałych. Na jego zdjęciu tło jest bardzo ciemne. Warto zaznaczyć, że żaden z telefonów nie wyciął bezbłędnie włosów Aleksandry. Na wszystkich zdjęciach widać rozmazane kosmyki. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe zdjęcia selfie, to ciężko wysnuć konkretne wnioski. Wszystkie zdjęcia są bardzo dobre. Biorę rozbieg z kilometra i znajduję się w odległości pół metra od telefonów i teraz do nich mówię dosyć głośno i sprawdzamy jakość. To jest dźwięk z iPhone'a 16 Pro Max, to jest dźwięk z Pixela 9 Pro XL, a to jest dźwięk z Samsunga Galaxy S24 Ultra. Wokół mnie fontanny grają, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. A wy oceniacie w komentarzu, który telefon nagrał najlepiej i zarówno dźwięk, jak i obraz. I uwaga, jeszcze zrobimy tak. I tak. A ja wychodzę teraz. Jak smartfony radzą sobie w dzień, już wiemy, ale pytanie, co się stanie, kiedy warunki oświetleniowe się nieco pogorszą? Więc teraz zobaczymy, jak te oto telefony będą działać, a w zasadzie jak ich aparaty będą działać po zmroku. Na iPhone'ie są cały czas flary, nie rozwiązali tego problemu od 5 generacji albo nawet dłużej. To jest po prostu skandal, że Apple tego nie rozwiązało. Widać różnicę, że Pixel najciemniejszy, Apple najjaśniejszy. W trakcie nagrywania filmu, kiedy podszedłem do kamery, no to na Samsungu jestem absolutnie czarny, po prostu praktycznie nic nie widać. Oczywiście tło całkiem nieźle rozświetlone, na Pixelu już lepiej, ale bardzo duże szumy na twarzy. Natomiast iPhone nakłada jakąś tam maskę wygładzającą, ale całkiem nieźle sobie poradził i postać, pomimo tego, że kiedy szedłem w stronę kamery byłem cały czas ciemny, no to później, kiedy zacząłem podchodzić do tej kamery, iPhone zaczął to rozjaśniać, więc jest to po prostu inteligentne, dużo bardziej, w cudzysłowie inteligentne, w smartfonie Apple w stosunku do tych pozostałych. W zdjęciach nocnych z głównego obiektywu naprawdę ciężko znaleźć mi różnicę pomiędzy tymi telefonami. Głównie różnią się postrzeganiem barw, natomiast szczegółowość, ostrość i ilość szumu jest zbliżona, tylko Samsung radzi sobie lepiej z flarami. Natomiast na zdjęciu katedry widać, że Pixel wyciągnął więcej detali z ciemnych miejsc, szczególnie wieża i niebo wypadają znacznie jaśniej. Daj znać w komentarzu, czy widzisz jeszcze jakieś różnice. W przypadku teleobiektywu jest bardzo ciekawie. Z jakiegoś powodu Samsung wypadł strasznie blado, tak jakby robił zdjęcie pod światło lampy. Wygląda to po prostu źle. Pixel i iPhone zrobiły zupełnie inne zdjęcia. Flagowiec Google potężnie wyostrzył i rozjaśnił cały budynek, ale za to na niebie są całe płaty przetworzonego szumu i nie wygląda to ładnie. Natomiast iPhone wypadł bardziej zbalansowanie. Przechwycił mniej detali, ale za to szum jest mniej widoczny. Daj znać, które zdjęcie bardziej Ci się podoba. Muszę przyznać, że to widać, że u Apple'a to dostosowanie ekspozycji, szczególnie właśnie tutaj po zmroku, jest dosłownie błyskawiczne. Jak za pstryknięciem palca zmieniamy na przykład na teleobiektyw i on automatycznie podbija nam jasność. Oczywiście to wszystko dzieje się za pomocą ISO najprawdopodobniej, natomiast nadal fajnie, że to się dzieje, a w takim Samsungu generalnie dopóki użytkownik nie zadecyduje, że chce to zmienić, to się to po prostu nie wydarza. Nie mogliśmy też nie przetestować naszej ulubionej funkcji, czyli przybliżania księżyca i robienia zdjęć księżycowi. Jest bug. Widać to? Zobaczcie, co się dzieje. iPhone próbuje nakładać teksturę na księżyc i w zasadzie jest to dosyć niepokojące, bo wychodzi, że tutaj programiści z Cupertino coś namieszali. Oj, oj, Apple, coś żeście tam namieszali. Ewidentnie próbując zrobić zdjęcie księżyca, tekstura jest, próba nałożenia tej tekstury nieudolna i to wyszło. Mamy na to dowody, więc uważajcie, bo coś tam się dzieje. Proszę o Galaxy S24, może chociaż ten uratuje honor księżyca. Spróbujemy go przybliżyć, tylko tak jak mówię, no jest ciężko, bo jest połów. Wow, no dobra. Galaxy S24 dalej jest królem księżyca. Oczywiście tekstura też jest tutaj nałożona ewidentnie, no ale piękne zdjęcie wyszło, no. Dzień i noc zaliczone. Pozostaje jeszcze jedno zadanie. Zabierzemy te 3 smartfony ze sobą do wnętrza i sprawdzimy, jak poradzą sobie ze sztucznym oświetleniem.
Według mnie to zdjęcie, które zrobił Pixel, najlepiej odwzorowuje kolory, które widać rzeczywiście. Moja kurtka ma dokładnie taki kolor, jak Pixel tutaj pokazał i też nie mam żadnego sztucznego wygładzenia, które jest bardzo mocno widoczne w Samsungu, gdzie moja twarz jest taka dziwnie gładka, jakbym normalnie nałożyła sobie nie wiadomo co na tą twarz. iPhone w ogóle, zdjęcie jest okej, kolory są w miarę okej, kurtka troszeczkę jest przekolorowana, ale to zdjęcie jest niewyraźne. Jest po prostu niewyraźne i jak się przybliżymy sobie, porównamy, czy to ze Samsungiem, czy z Pixelem, to zdjęcie naprawdę jest w gorszej jakości w mojej opinii. Samsung ma niby najlepszą tą jakość, ale to zdjęcie jest takie przekolorowane, tak jak mówiłam już wcześniej. W Pixelu w ogóle też widać strukturę mojej skóry, która widać nie jest idealna, ale jest widoczna tutaj i bardzo fajnie, że jest widoczna, bo ja naprawdę jestem fanką tego, jak rzeczywiście widać na zdjęciach rzeczy, które są prawdziwe, a nie rzeczy, które są wygładzone. Według mnie iPhone tutaj najlepiej odwzorował kolory, jeżeli chodzi o jedzenie, barwę i ogólnie całokształt. W Samsungu kolory są prześwietlone, bardzo nierealne i ogólnie tak to w ogóle nie wyglądało. A jeżeli chodzi o Pixela, to wszystko jest takie jakby za filtrem, wyblakłe i no nierealne, nieprawdziwe. Mamy teraz zdjęcie z teleobiektywu z 5-krotnym przybliżeniem i tutaj bezkonkurencyjnie, bezapelacyjnie iPhone wygrywa, ze względu na to, że zdjęcie po prostu najbardziej odwzorowuje realne warunki, plus ma największy zakres tonalny, czyli ta różnica pomiędzy punktami ciemnymi i jasnymi jest naprawdę minimalna i te nasze katany tutaj powieszone są po prostu wyraziste, widoczne, jasne. Ale kiedy przybliżymy tę klimatyzację u góry, a w zasadzie producenta tej klimatyzacji, najczytelniejszy napis zdecydowanie na Samsungu, ale jednocześnie najwięcej szumów, ale jest ostry. Na drugiej pozycji jest Pixel, praktycznie nie ma szumów, ale jest taka dziwna maska zastosowana, która wygładza to wszystko i może dlatego nie ma tych szumów. Natomiast na iPhone'ie jest absolutnie paskudny ten napis, wręcz nieczytelny i jest również bardzo dużo szumów. Niemniej w ogólnym rozrachunku iPhone tutaj wygrywa. I idziemy dalej. I tutaj również iPhone wygrywa w ogólnym rozrachunku. Po pierwsze, mamy kolory. Widać te kolory w ciemnych rejestrach. One nam nie znikają, nie blakną. Najbardziej wyblakły na Samsungu, potem Pixel, najmniej na iPhone'ie. Plus dodatkowa rzecz, zobaczcie te miejsce w rogu, tak? Zobaczcie, jakie ono jest ciemne na Samsungu. Na iPhone'ie znowu wyciągnięte u góry, ale bez uszczerbku na jakości zdjęcia. Barwy, odwzorowanie i balans bieli minimalnie zakłócony na iPhone'ie, bo zobaczcie, że sztukateria w lewym rogu jest zaróżowiona. Na Samsungu tego efektu nie ma, na Pixelu minimalnie, bardziej zgodnie z rzeczywistością. No ewidentnie balans bieli najlepiej sobie z tym poradził Samsung, ale zdjęcie ogólnie ponownie najlepsze z iPhone'a. Naprawdę Apple się w tym roku postarało. I jak zwykle na koniec tego typu porównań wypada powiedzieć jedno. Wiem, że nic nie wiem. No bo tak naprawdę to wszystko jest kwestia gustu. To po pierwsze. Po drugie, w zależności od warunków, jeden telefon wypadnie lepiej, drugi wypadnie gorzej. Po trzecie, jeżeli ktoś lubi bardziej neutralne, surowe barwy, które wydobywają się ze smartfona, to na pewno będzie bardziej skłaniać się ku Pixelowi. Jeśli ktoś lubi w drugą stronę skali pójść, czyli w przesadzone, przesycone, nasycone, jaskrawe barwy, to bardziej spodoba mu się Samsung. A jeżeli ktoś woli coś po środku, a może i nawet nie do końca, no bo w najnowszym iPhone'ie macie te wszystkie style, które można dostosować pod własne potrzeby, no więc krótko mówiąc jest to swego rodzaju opcja po środku, to właśnie tutaj iPhone będzie królować. No i ja przyznam się szczerze, że sam nie wierzę w to, co teraz powiem i gdybym powiedział to sobie sprzed 7 lat, to na pewno bym nie uwierzył, że to właśnie teraz powiem. A powiem, że Apple zrobiło naprawdę bardzo dobrą robotę. I ten iPhone wnosi nowe rzeczy, ulepsza różne rzeczy, które były wcześniej do tej pory i przede wszystkim wyprzedza konkurencję. Tak, sytuacja na rynku mobilnym odwróciła się kompletnie o 180 stopni i kiedy kiedyś Samsung mógł się śmiać z Apple'a, że to oni wprowadzają wszystko na sam koniec, że to oni są lata świetlne z tyłu, no to teraz Apple może śmiać się z Samsunga, może śmiać się z Google'a i może śmiać się ze wszystkich innych, że nie dość, że to oni są za Applem, to jeszcze Apple wcale nie jest już taki drogi, jak kiedyś to było, bo różnica pomiędzy tymi telefonami jest znikoma, jeżeli jakakolwiek w ogóle występuje. Więc no cóż, trzeba powiedzieć, Tim Cook i zespół z Cupertino, jesteście trochę nienormalni, ale dalej, chapeau bas. Ale to do Was należy oczywiście ostateczna opinia. Niemniej jednak ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co potrafią najnowsze iPhony
I mam nadzieję, że to jest sygnał dla Samsunga, dla Google'a, dla Xiaomi i dla całej tej androidowej zgrai, że w końcu przyszedł czas, żeby wziąć się do roboty i o ile te ostatnie 4 lata były latami stagnacji, były latami spijania śmietanki, to żeby teraz rozpoczęły się kolejne 4 lata innowacji. I tego sobie, jak i Wam życzę, a Ty daj znać w komentarzu, który telefon jest najlepszy, który robi najlepsze zdjęcia i który jest tym, który zostanie przez Ciebie wybrany. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!